everything. Can it ever be enough? And let's go back to the beginning. Or will it be the end of us? Cześć, witam Cię dzisiaj z Aficionadą z palarni cygar na Łodzi Wilczej, o którym wspominałem w poprzednim filmie. Jest to moje ulubione miejsce, w którym mogę zapalić cygaro, przyjść w wolnym czasie nawet na kawę czy na herbatę. Jest to rodzinna palarnia cygar z tego względu, jak mówiłem już w poprzednim filmie. Wszyscy się tutaj znają. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Dzisiaj co będę palił? Mianowicie dzisiejszym cygarem jest Chapman Royal Robusto, wersja La Casa del Habano. Jest to cygaro produkowane od 2011 roku. Teoretycznie Habanos wypuścił 5000 pudełek, chociaż znając kubańskiego dystrybutora i producenta cygar, podejrzewam, że jest to większa ilość pudełek niż 5000. Wersja La Casa del Habano swoje początki miała w 2004 roku, kiedy to Habanos S.A. wypuścił specjalną edycję ekskluzywną dla palarni cygar, które powstały już w 90 roku w Cancun w Meksyku. Samo cygaro w sobie jest bardzo przyjemne, z tego względu, że to jest format Robusto. 52 ring, 5,3 cala długości. Średni czas palenia myślę godzina 20, więc cygaro na dłuższy spacer albo na krótsze posiedzenie w palarni cygar. Sam wygląd cygara moim zdaniem nie powala, ale nie o to chodzi chyba w Kubańczykach, że ono ma pięknie wyglądać. Aczkolwiek wrapper jest bardzo oleisty, lekko orzechowy. Sam zapach cygara, jak pudełko otwierałem, pierwszy raz i za każdym razem jak to pudełko otwieram, jest lekko orzechowy, słodkawy, śmietankowy. I to mi się w tych cygarach najbardziej podoba. Pudełko, które ja posiadam, jest z tego co pamiętam z września 2013 roku, więc czysto teoretycznie cygaro już ma prawie 5 lat leżakowania, co pozytywnie wpływa na smak tytoniu, przede wszystkim tego kubańskiego. Aczkolwiek moim prywatnym zdaniem osobistym cygara z Nowego Świata, Nicaragua, Honduras, Dominikana produkuje coraz lepsze blendy, coraz ciekawsze, które mogą mocno konkurować z tymi kubańskimi. Ale jest jedna rzecz, która mi się w kubańskich cygarach podoba najbardziej. Tajemnica. Nie znam składu tego cygara, nie wiem jakie tam są blendy, jakie tam są szczepy cygar, jeżeli chodzi o tytonie. Jedna wielka tajemnica, na dobrą sprawę są to plusy, są to minusy, ciężko mi to oceniać. Przy Kubańczykach jest to swoistego rodzaju przygoda, nie wiemy co nas czeka, co możemy się spotkać, może być słaby ciąg, może być dobry ciąg, może być dobre cygaro, słabe cygaro. W Nowym Świecie mniej więcej możemy się spodziewać powtarzalności w danych cygarach z tego względu, że kontrola jakości w cygarach z Nowego Świata jest na dużo wyższym poziomie niż na Kubie moim zdaniem. Przez to w kubańskich cygarach w bardzo wielu przypadkach spotykam się z kołkiem, z słabym ciągiem w tym cygarze. Natomiast w Nowym Świecie, jeżeli chodzi o Dominikanę, Nicaragua, Honduras, te cygara nie mają problemów, jeżeli chodzi o ciąg. O samym cygarze już trochę opowiadałem. Czym to będę otwierał i czym to będę rozpalał? Zazwyczaj cygara otwieram puncherem, z tego względu, że wcześniej już powiedziałem, kontrola jakości w cygarach z Nowego Świata jest na wyższym poziomie. Nigdy nie ma problemu z ciągiem, natomiast przy cygarach kubańskich ten problem bardzo często występuje. Z tego względu korzystam z obcinarki, otwierając cały kapturek cygara, a odpalam zazwyczaj zapalniczkami, głównie typu jet, z tego względu, że płomień bardzo dobrze rozżarza stopę cygara, co pozwala na dobre rozpalenie, żeby cygaro nie tunelowało bądź nierówno się spalało. When we're apart and I'm
Witaj. Znajdujemy się już na końcu tego wideo. Cygaro skończyłem palić po, tak jak wcześniej powiedziałem, godzinę 20 wyszło palenia. Moim zdaniem bardzo przyjemnego, bardzo satysfakcjonującego. Z tego względu, że cygaro potrafiło ewoluować, jeżeli chodzi o jego smaki. Pierwsza tercja była tercją słodyczy, gładkości, smaków miodu, maślanych aromatów, ale również delikatnej takiej bazy kwasoty, jeżeli chodzi o smak cytrusów, aromaty cytrusów. Natomiast druga tercja była tercją właśnie już ewolucji tych smaków, bardziej cedrowy, pieprzny lekko aromat, ale pieprz, mówię tutaj o pieprzu, który jest wyczuwany nosem. To nie jest czarny pieprz, tylko raczej rodzaj białego pieprzu, coś delikatnego, nie tak intensywnego jakby w odbiorze. Trzecia tercja jest takim podsumowaniem, grande finale, jeżeli chodzi o te smaki. Najwięcej tam czuć finiszu słodkiego z odniesieniem się do tych nut cedrowych i cytrusowych. Takie krótkie podsumowanie. Czy warto to cygaro zapalić? Jak najbardziej. Z tego względu, że jeżeli znajdziesz pudełko z 2013 roku albo i wcześniej, to jest naprawdę bardzo dobre cygaro, bardzo smaczne. Czy warto kupić całe pudełko? Myślę, że tak. Cena jego nie jest zbyt wysoka w stosunku do jakości i do smaku przede wszystkim. Czasami potrafią się znaleźć egzemplarze z wcześniejszym ciągiem. Natomiast ja mam na to zaradność. Cygara kubańskie trzymam w wilgotności około 63-65% wilgotności w humidorze powietrza i to w zupełności wystarcza. Czy poleciłbym to cygaro początkującym? Myślę, że tak. Moc jest lekka do średniej, w zależności w jaki sposób to się cygaro pali, ale raczej nie powinno zmęczyć początkującego cigara aficionado. I to na dobrą sprawę wszystko w dzisiejszej recenzji. Dziękuję, że spędziłeś ze mną te parę minut swojego czasu, że chciałeś poświęcić, obejrzeć ten film. Zapraszam Cię do moich kolejnych filmów, które na pewno w niebawem czasie się zaczną pojawiać. Z tego względu, że pasja do cygar zaraża. Ja mam nadzieję zarazić Ciebie również tą pasją, żebyś zgłębiał tą wiedzę. Trzymaj się. Cześć!